Siemano wszystkim, z tej strony Drakonikus i zapraszam na kolejny film na moim kanale. Kontynuujemy naszą przygodę ze Starfield. W ostatnim odcinku uratowaliśmy drzewa, a w dzisiejszym skupimy się na kolejnym zadaniu. Zaczniemy od tej przesyłki, właściwie od sierżanta Yumi, czy porucznika, nie pamiętam już, sierżant Yumi chyba. Tak, z sierżantem Yumim. Bo ma dla nas kolejne zadanie. Więc zobaczmy, co też nam wymyślił. Nie, tu chciałem, kurde. Teraz będę musiał podróżować. Myszka mi przeskoczyła. Zobaczymy, co też ciekawego ma dla nas. Od kosmiczny chcieliśmy. Więc dzisiaj, teraz w tym odcinku sobie jeszcze bawimy z zadaniami pobocznymi, a kolejnym, który ukaże się już o 20. Myślę, że skupimy się już na głównym wątku fabularnym. Na razie warto trochę kasy pozarabiać. I odpowiedzieliście mi na pytanie pod ostatnimi filmami, czy chcecie, żebym pokazywał wszystkie zadania poboczne, czy skupiał się tylko na głównej linii fabularnej, więc po prostu każde odpalenie gry to nagrywam coś. A jak będziecie woleli jakieś inne nagrania, tylko z misji głównych, to dajcie znać. Zadania poboczne będę robił poza kamerą. Crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. Yep. Something just came in. Scuffle over at the Dawn's Roost. Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. Good. Report back here when the matter's resolved. Let me know if you have any questions. Okej, lecimy do Dawn Roast. To pewnie jakaś knajpka. Domyślam się, że może być w studni albo w dzielnicy mieszkalnej. W dzielnicy mieszkalnej jest ta knajpa. I będziemy pewnie znowu musieli się bawić perswazję. Troszkę będziemy musieli chyba rozwinąć tą funkcję też. Tą funkcjonalność. Tam. All of us, there is simply no parallel to the food you will find here. One taste, and I'm sure. A most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were inebriated. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio have been dining here together for quite some time. So, it was surprising to see them at each other's throats. Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is the Saint, I believe. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper, well-mannered, but a bit hot-tempered. I wasn't witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. Oh, yes, quite often. They had a usual table over in the far corner, with all the traditional accoutrements. Music,
candles, wine. You see where I'm going with this. But this time, the two had barely sat down before the argument got heated. Thankfully, security stepped in before anyone got hurt. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC security arrived. I believe he lives in Athena Tower, although he may be checking out soon. But I would start there. Enjoy the rest of your day. Okej. Więc lecimy do wieży. Dowiedzieliśmy się coś o nich. Widać, że są razem ze sobą. Czyżby sprzeczka kochanków? Oh, I can't believe that Octavio, that liar, that manipulator, that... Thank you. He's a scoundrel and a fiend, and I was wrong to ever think otherwise. 5 years we were together, half a decade, and he threw it all away for that waiter. It was supposed to be a romantic dinner, our last before we pledged our lives to each other. But an hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor, and out falls a napkin from the Dawn's Roost with a number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us, then I went off! Not just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. No, there are some things in life that cannot be repaired. Cheating is his way of saying, I don't love you. And without love, what's the point? He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. Próbujmy odzyskać pierścionek. All right, but I'm leaving this city as soon as I can calm myself down. Kurde. Nie ten przycisk. Mylą mi się jeszcze klawisze, musicie mi wybaczyć. No i jeszcze raz musimy to od początku przebrnąć. Man, I could really dive deep into this show. Ekrany ładowania mnie dobijają. Nie mogliby tego zrobić w część mniej. No, musimy przepytać kelnera.
do hope you are enjoying all of our signature dishes are unique to the roost. You won't? A most unfortunate incident. Complicated. Well, I wasn't privy to the entire, so it was surprising to see them. Well, the one who's... The other, Hugo, excellent tipper. I wasn't witness to any theft. Oh, yes, quite all. Music, candles, but this time... I assume that would be... I believe he Enjoy the rest of your day. Lecimy do tamtego. Tylko teraz przed rozmową sobie zapiszemy od razu. So after an hour of whining, you're finally... A F5. Tym razem dobrze zapiszemy. I gadamy. Oh, I can't believe that old dad. Thank you. He's a scoundrel. 5 years we were together, huh? It was supposed to be a romantic dinner. Our last, before we pledged our life. But an hour before, I picked up a... To think... Still! Przewijam te dialogi, bo już wcześniej je czytaliśmy. Not just dating, No. There are... Cheating is his way of... He would say that, but as far... He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. I don't care. I'm not giving it to you. So you would rob me too. You're not giving me a choice, are you? Ugh, fine. I may be extremely agitated, but I want no part of a UC prison. Here. I wracamy do Yumiego. Może niezbyt fortunnie to rozwiązaliśmy. Podejrzewam, że druga opcja mogła mieć lepiej być punktowana, jeśli chodzi o doświadczenie, no ale cóż. Ważne, że odzyskaliśmy pierścionek. Możemy go oddać. Tyle zadań pobocznych się tu pojawia, że nie mamy czasu robić wątku głównego. Ale raz w tym odcinku się już nim zajmiemy. A może nawet jeszcze w tym. Ale strasznie tnie tam. If it isn't, crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. Ah, perfect. Did you manage to get the ring back? No tak, już chcieliśmy, no to dajmy. Excellent. I'm sure the victim will be pleased to know their property has been returned. You acquitted yourself well again. I dare say you might have a knack for police work. Here, take this. It's well deserved.
No i teraz chyba zajmiemy się czym się zajmiemy? Z drobnych już chyba wszystko mamy, tylko ten skaner został. Więc może rzeczywiście weźmiemy się za to. Pociągniemy troszkę główny wątek. I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Też tak, jak przeglądałem jakieś tam materiały na temat tej gry, to właśnie mówią wszyscy, żeby odblokować sobie dostęp do mocy. A żeby to zrobić, musimy prowadzić właśnie linię fabularną. I później się zająć zadaniami pobocznymi, ponieważ to jest taki krok milowy. Nie wiem, o co chodzi z tą mocą, ale się dowiedzmy. Pociągnijmy trochę wątek fabularny właśnie. Na początek jeszcze sobie zwerbujemy go do załogi. At your service, Captain. Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Captain, I will proceed to my assigned post. Okej, tu mamy przedziały. Good day, Captain. May I take some things? Myślę, że pozabieramy sobie wszystko z jego, żeby trochę posprzedawać. The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. Good day, Captain. You've got something for me? Chwilkę, pierwsze jeszcze sprzedajmy te rzeczy, które
wzięliśmy od niego. Bo to zawsze trochę kasy. Też zastanówmy się. Jestem też ciekaw. Ten karabin by się w sumie przydał. Zrobimy sobie przegląd uzbrojenia naszego. To jest karabin. To jest pistolet. Pełen to też pistolet. Fizyczny 10. Też 10. Celność 67. 68. Magazynek 12, naboje 72. To samo. Ten jest lżejszy, więc grzechotnika możemy sprzedać. Ten Grendel. One są równe. Teraz ten Malstrom jest lepszy. Czy ten? Porównaj z wyposażeniem V. Grendel ma większy magazynek. Ale mniejszy zasięg. A jakby do tego włożyć, wyciągnąć z tego magazynek. X. Jakby z tego wyciągnął magazynek, znaczy na pewno sprzedamy grendele, nie wszystkie, jeden sobie zostawimy. Tak, na pewno grendela sprzedamy. Grzechotnika sprzedamy. Tego Majchera sprzedamy. To sprzedamy. Z różnych. Na pewno sprzedamy cylinder miarowy, fiolki, gry, klucze. Z zasobów
Zasobów sprzedawać nie będziemy. Ze wspomagaczy. One dużo nie ważą, więc mogą sobie być. No i teraz wracajmy do naszej siedziby naszej frakcji. I zacznijmy tą misję. Mamy jeszcze jakieś pół godziny odcinka, więc zaczniemy sobie. Aczkolwiek jak tam będziemy, ja bym sobie jeszcze zmodyfikował te bronie. Zobaczymy, czy damy to radę zrobić. Mogliśmy to w sumie zrobić na statku też, ale... Zobaczymy, czy jak wyciągniemy magazynek poszerzony z tego naszego karabinku i wrzucimy go do Grendela, to będziemy miał lepsze statystyki dużo. Czy w ogóle coś takiego da się zrobić? Musimy zejść do podziemi i do warsztatu rusznikarskiego. Tak. Mieliśmy tak, z tego usunąć magazynek. Pytanie, czy on się zniszczy. Chyba nie działa w ten sposób. Że coś demontujemy. Tylko po prostu domontowujemy. I do tego magazynek i bateria. Tym zwiększymy obrażenia. Dobra, ja muszę odebrać telefon, więc wracamy za chwileczkę. Ruchy.
Dobra, wróciłem już. Sorki za tą zwłokę, ale miałem ważny telefon. Doszedłem też do wniosku, że żeby tutaj cokolwiek robić, to musimy odblokować sobie badania. Jedyne co zrobiłem, to tylko zrobiłem badania szybkie, żeby uleczyć tego Malestorma. I wydłużyłem mu lufę, przez co zwiększyła się jego moc. No ale teraz już zajmijmy się zadaniem. Więc pogadajmy z tą Sarą. We're just at the beginning of this mystery, and you're going to be there for it. Ruszajmy. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Tak, We'll need to head to dołączmy Next. ją. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a good time for one. Dobra, gdzie mamy iść? Mamy znacznik, gdzie mamy iść. I podróżujemy wspólnie z Sarą, tak? Tak, jest z nami. Dobrze, no to chodźmy. Gdzie? Idź. Też musimy uważać, żeby za szybko nie biegać, jak ktoś nam towarzyszy z naszej załogi. Bo nie nadążają po prostu. A musimy iść na dół. A co tu leży? Otwórzmy ją. O nie, o nie. A, zwaliliśmy to. Tak, stracimy cyfry. Jeszcze raz spróbujmy.
Trzeba tu pomyśleć. Kurde. Miało być łatwe. Jeszcze raz. Jeśli te umieścimy tak, to tam to powinno wtedy wejść tu. Tak. Teraz jeśli to umieścimy tak, to się nie da. I musi być ten. Tak. I teraz to. Nicely. Done. Dobra, idziemy na dół. I idziemy tu. Dąża? Się zgubiła. A gdzie ona jest? Może się steleportuje, jak wejdziemy do środka. Sarah, good to see you. Who's your friend? O, znalazła się. Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Może później. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols.
Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. I musimy podróżować do naszej starej, dobrej, właściwie do naszego starego, dobrego układu słonecznego, pobliże Ziemi. Więc się tam wybierzmy. Układ Sol. No i mamy nasz układ słoneczny. Mamy Jowisz, Neptun, nawet Ziemia jest, Saturn, Tytan, Merkury, Mars, Uran, Neptun, Wenus, no i nasze Słońce. A my musimy się udać na Cydonię, czyli na jeden z księżyców Marsa. Właściwie na stację w pobliżu Cydonii. I lecimy na Marsa. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. Welcome to Mars. You are cleared to land at Cydonia. No to lądujemy na Cydonii. Musimy szybko ubrać hełm. Bo tu nie ma atmosfery. What a lovely view of the Martian sky. Frankly, I'm a bit surprised to find such a delightful spot in this rather drab city. Jakaś kopalnia duża. Leeches in the engine, leeches on the hull, multiple leeches in the grab drive. Suppose that would explain the brownouts. So, what's this going to run? Building Cydonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the harsh Martian landscape. Miasto pod ziemią. Careful near the railings on the upper levels. What do you mean there's no work? Yeah, do you have any idea how far we've traveled? How much money we spent to reach it? This life ain't easy, but... Okay. Porozmawiamy z Jackiem. Więc
Keep it simple or keep to yourself, and everyone will be happy. He ain't been around. Went off on patrol, hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. You in the service? I know the feeling, but, you just get so used to losing people. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But, He has a tab, and you don't know if he's coming back. it's a lot of credits, okay? I'll let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say? Próbuję perswazji. Life on Sidonia ain't hard enough. You gonna guilt trip me? Yeah, I get your point. Maybe. All right, I give up. Just trying to earn a living here. Last time he was here, Moira kept yelling about the Lady of Love, singing songs, all that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. Okej. I musimy lecieć na Wenus. Ale pierwsze sobie jeszcze zobaczmy, co ciekawego tutaj można znaleźć. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Cool. That's what we do here. Co tu ciekawego mają? Całkiem fajne te bronie mają. Może by kupić laserowy karabinek. Ale podejrzewam, że znajdziemy w miarę szybko, więc... Yo! This dude came in once trying to sell this whack-looking fish or something. It was still alive. He had it in this big plastic bag full of water and everything. Good size, too. I was trying to tell him I didn't know if we took in things like that, but then my boss came over and told me we absolutely did. And I had to process the sale and store the thing. Man, what a pain in the ass that was. Even weirder, someone came in and bought it like right away. The hell's that about, right? Yo, stay good out there. It is now safe to resume normal activity. Okej. In other news, on the light
It's not easy living inside Doeneyta. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. A w następnym, już o 20, udamy się na orbitę Wenus. Poszukamy naszego ziomka i artefaktu. Na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, grał z wami Drakonikus, a było to Starfield. Na razie.